Cześć kochani, tutaj Sofii z Holistyka Studio i zapraszam Was serdecznie do mojego pierwszego odcinka z nowej serii, którą nazwałam Twoja droga do kreatywności, a jest to podróż inspirowana książką Julie Cameron Droga artysty. I opowiem Wam dzisiaj, jak pracować z tym programem, jak wykonywać ćwiczenia i podzielę się też swoimi osobistymi doświadczeniami. Chcę, żeby ten podcast, pamiętajcie, był dla Was taki jak spotkanie przy kawie, bez spiny, na luzie, ale żeby było to prawdziwe, szczere i inspirujące. A dodatkowo pod odcinkiem zamieszczę link do PDF-u z ćwiczeniami i z pierwszego rozdziału, żebyście mogli zacząć już pracować od zaraz. Sama pochodzę z tak zwanej artystycznej rodziny, więc można by pomyśleć, że to idealne miejsce, by rozwijać kreatywność. A jednak jako mała dziewczynka zamiast wsparcia często słyszałam krytykę, byłam porównywana do innych i uważana za tę najmniej utalentowaną z rodziny. I mniej więcej w wieku 10 lat przestałam już wierzyć w swoje twórcze możliwości. I tak się stało, że na 3 dekady zamknęłam głęboko w sobie mojego małego artystę, czyli się kompletnie zamroziłam. I dopiero 4-5 lat temu, kiedy natchnęłam się na tą książkę, zakupiłam ją i przeszłam przez te wszystkie 12 tygodni, zaczęłam odzyskiwać naprawdę swoją kreatywność. I tydzień po tygodniu czułam, jak odradza się we mnie energia, pasja i odwaga. I poprzez te wszystkie ćwiczenia zaczęłam przypominać sobie, kiedy dokładnie zaczęłam tracić swoją moc kiedy zrozumiałam, jakie słowa mnie raniły najbardziej i w którym właśnie momencie zamroziłam swojego twórcę. Julia Cameron mówi, że nie ma czegoś takiego jak za późno. Wiecie, że każdy dzień to nowy początek, a ja jestem tego doskonałym dowodem. I tak jak Julia pisze, że twórczość to naturalny porządek życia, a życie jest energią, czystą energią twórczą. Chcę Wam przez to powiedzieć, że ta książka nie jest tylko dla artystów. Rozdział 1 nosi tytuł Odzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa. Bo pamiętajmy, że nie możemy tworzyć, kiedy w naszej głowie siedzi taki wewnętrzny krytyk, każdy go ma, a Julia Cameron nazywa go cenzorem. To jest ten właśnie głos, który mówi, że coś jest głupie, nie umiesz, kto Cię posłucha, i tak Ci nikt nie uwierzy i tak dalej, i tak dalej. Czyli pierwszy krok do twórczości to stworzenie w sobie tego poczucia bezpieczeństwa, tego miejsca, gdzie możemy próbować, eksperymentować i popełniać błędy bez strachu przed krytyką. To takie tworzenie bez celu tworzenia arcydzieła chwalonego przez wszystkich. Co wyjdzie, to wyjdzie. Tworzenie z radością, bez presji oceny. I to jest w sztuce najważniejsze. Wierzcie mi. I razem z tą książką zaczniemy odkopywać pogrzebane marzenia. A po czym poznać, że jesteś twórczo zablokowany? Znakomitą wskazówką jest zazdrość. Czy są jacyś artyści, którzy Cię złoszczą? Czy mówisz, o ja też bym potrafił, gdyby co? A może powtarzasz sobie, że gdybyś tylko potraktował poważnie swój twórczy potencjał, to mógłbyś przestać sobie powtarzać, o już jest za późno, albo przestać odkładać coś, co sprawiłoby Ci wielką frajdę do czasu, aż zarobisz dużo pieniędzy. Przestać powtarzać, to tylko moje rozdęte ego, ilekroć zatęsknisz za bardziej twórczym życiem. Przestać powtarzać, że marzenia się nie liczą, że są jedynie marzeniami, a Ty powinieneś być bardziej rozsądny. I przestać się bać, że rodzina i przyjaciele uznają Cię za wariata. Na pewno nieraz mieliście, podejrzewam, takie myśli, co by było, albo gdybym ja to i tamto, to na pewno ja bym i tak inaczej postąpił, albo stworzyłbym coś innego i tak dalej, i tak dalej. Więc to są
bardzo naturalne myśli. Każdy z nas ma tych głosików, tych cenzorów, krytyków w głowie mnóstwo. Nauczymy się po kolei, jak przekształcić tą negatywną narrację w pozytywy. Będę się posługiwać trochę książką, trochę to są moje zakreślajki i notatkami, żeby jak najprościej przedstawić Wam cały program Julie Cameron. I pracując z tą książką, przeżyjesz intensywne spotkania ze swoją kreatywnością, z osobistymi prześladowcami, z mistrzami, życzeniami, obawami, marzeniami, nadziejami i zwycięstwami. Doświadczenie to będzie ekscytujące, ale też przygnębiające, pełne gniewu, radości i nadziei, a ostatecznie ofiaruje Ci wielką wolność. Bo tak właśnie się czułam, kiedy aż mam ciarki, czyli prawda. Tak się właśnie czułam, kończąc 12 tygodni drogi artysty. Dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że mogę razem z Wami jako nauczycielka, jako może taki instruktor przekazać Wam wiedzę Julii Cameron, bo jest to mega zaszczyt dla mnie. W pierwszym rozdziale skupimy się na tym, aby nauczyć się bronić tego swojego małego artysty, czyli tak de facto naszego wewnętrznego dziecka. I tutaj pięknie Julia opisała życie artystów cieni upływa w poczuciu rozminięcia się z powołaniem i niezrealizowanych obietnic. Chcą pisać, chcą malować, chcą grać, komponować, tańczyć, ale boją się potraktować siebie serio. By opuścić królestwo cienia i zamieszkać w blasku kreatywności, artysta cień musi nauczyć się traktować siebie poważnie, łagodnie, ale konsekwentnie pielęgnować w sobie artystę dziecko. Twórczość jest zabawą, ale artyści cienie muszą się porządnie napracować, zanim nauczą się bawić. Pamiętajmy, że wewnętrzny artysta jest dzieckiem, czyli odnajdź to dziecko i zaopiekuj się nim. Nauka tworzenia jest jak nauka chodzenia. Artysta dziecko musi zacząć od raczkowania. Potem przyjdą pierwsze kroczki, a należy także pamiętać, że i pierwsze upadki. Pierwsze obrazy zawsze są paskudne. Debiutanckie filmy przypominające nieobrobione nagrania z amatorskiej kamery, pierwsze wiersze, a które wstyd było nawet na kartce z życzeniami komuś wysłać. Dla wracającego do zdrowia artysty cienia wszystko to może być pretekstem, żeby zaprzestać dalszych prób. Krytykowanie pierwszych twórczych wysiłków jest niczym maltretowanie nieletnich. Dochodzi do tego w różnych sytuacjach. Pierwsze prace porównuje się z arcydziełami innych, podaje się je przedwczesnej krytyce, pokazuje się je przesadnie wymagającym znajomym. Krótko mówiąc, początkujący artysta uprawia masochizm, w czym ma dużą wprawę. Masochizm jest formą sztuki opanowaną przez niego od dawna, doprowadzoną do perfekcji przez lata samotępienia. Nawyk ten jest zwróconym przeciwko sobie batem, którym niespełniony artysta potrafi zagnać się z powrotem w strefę cienia. Chodzi o to, żeby żyć twórczo, musimy pozbyć się lęku przed błędami. Po pierwsze, nikt z nas nie jest idealny. Żadne nasze arcydzieła nie muszą być idealne. A poza tym to nie o to chodzi, że wszyscy musimy być malarzami, pisarzami, piosenkarzami. Tylko chodzi o taką kreację i bycie artystą w codziennym życiu. Nie ma znaczenia to, w jakiej dziedzinie będziemy próbować swoich sił. A takie blokady twórcze należy usuwać powoli i z wyczuciem, jak mówi Julia.
Chodzi przecież o zagojenie starych ran, a nie o przysporzenie sobie nowych. Nie ustawiamy poprzeczki, pamiętajcie, zbyt wysoko. Błędy są koniecznie. Potknięcia są czymś bardzo naturalnym. To pierwsze kroki. Powinniśmy wymagać od siebie nie doskonałości, lecz postępów. Dokładnie właśnie ja jestem zwolenniczką takich małych kroczków. Im często za wysokie poprzeczki, tym szybciej się wypalamy. Więc pamiętajcie, że podczas tego kursu też będzie bardzo dużo w Was takiego zaprzeczenia, takiego oporu i wrogości wręcz. Po co mi to? Ale zadajcie sobie pytanie, po pierwsze, na pewno to nie był przypadek, że tutaj trafiliście, a po drugie, weźcie ze mnie przykład. Jeżeli ja Wam mówię, że te 12 tygodni naprawdę zmieniło moje twórcze przebudzenie, to naprawdę tak jest. Bo wiecie, że ja się dzielę tylko i wyłącznie swoim własnym doświadczeniem. Jeżeli mi coś działa, to tym się z Wami dzielę. Tylko musimy podejść poważnie do tematu. Bawić się z lekkością, ale dać sobie taką obietnicę, może chociaż próbę podjąć taką, a co może się uda, a co może jednak coś tam drgnie we mnie, więc zapraszam do tego. Więc pamiętajcie tutaj z tego pierwszego rozdziału, wszystkie negatywne myśli, które mamy, tak jak ona tu mówi, na przykład artyści są wiecznie pijani, stuknięci, bez grosza, przeklęci, nieszczęśliwi, artystami się jest od urodzenia i tak dalej, przekujcie te myśli w pozytywy. Czyli artyści też mogą być trzeźwi, normalni, wypłacalni, odpowiedzialni, szczęśliwi, artystami odkrytymi i odrodzonymi. Wcale nie jest tak, że artystą się trzeba urodzić, bo na pewno wiele z Was zadaje sobie pytanie, ja przecież nie mam żadnego talentu, albo ja nie jestem artystą. Wierz mi, że ten program może obudzić w Tobie artystę, o którym nawet nie śniłeś albo nie śniłaś. Więc naprawdę Was zachęcam, kochani moi. Ja to bym chciała zaraz wszystkim się tutaj z Wami podzielić. Teraz tak, tu jest fajna taka lista 20 twórczych afirmacji. Ja zamieszczę ją też, te afirmacje w PDF-ie, żeby sobie je powtarzać, napisać sobie na jakichś sticky notes i przyklejcie je gdzieś na lustrze w łazience, czy gdziekolwiek, albo na Waszym zeszyciku, notatniku, czy gdzie tam zaglądacie często. Na przykład, jestem przekaźnikiem boskiej energii twórczej, a mój wysiłek obraca się na dobre. Gdy będę tworzyć i nasłuchiwać, znajdę przewodnika. Albo moja kreatywność uzdrawia mnie i innych. Albo wolno mi pielęgnować wewnętrznego artystę. I spróbujcie, albo jestem gotów tworzyć. To jest piękne. Spróbujcie sobie powtarzać takie afirmacje. Na razie, na początek może to nie będzie z wielkim przekonaniem, ale wierzę, że jeżeli będziemy powtarzać i powtarzać, to wreszcie zablokują tego cenzora w główce i będą same pozytywne myśli na swój temat. W każdym tygodniu, po każdym przerobionym razem rozdziale będę Wam zadawać, Julia Cameron będzie Wam zadawać zadania domowe. Będzie ich kilka, ale jeżeli naprawdę rzetelnie podejdziemy do tej sprawy, do tego naszego projektu, to wiem, że będą spektakularne rezultaty. Mówię Wam, obiecuję. Promise, pinky promise. I będzie kilka takich zadań co tydzień. Będą też takie, które będą nowe co tydzień, ale część będziemy powtarzać przez wszystkie 12 tygodni. Jeżeli już od początku mówiłam o tym bezpieczeństwie krytyku, to posłuchajcie, co ona chce, żebyśmy zrobili w tym tygodniu. Czyli fajnie by było, gdybyście skombinowali sobie jakiś fajny
zeszycik, notatnik jakiś wasz ulubiony. I spróbujcie, ona nazywa to podróż w czasie. Wymień 3 wrogów twojego artystycznego poczucia wartości i bądź jak najbardziej konkretny. Takie potwory z przeszłości są budulcem dzisiejszych uprzedzeń. Tak, i tutaj w nawiasie. Ta wredna siostra Marianna, która uczyła cię w 5. klasie, też się liczy. Pamiętacie? Może macie jakiegoś takiego niezbyt sympatycznego nauczyciela, czy kogoś z rodziny, kto wam właśnie jakieś takie kąśliwe przytyki mówił, czyli niech to będzie twoja osobista galeria potworów. Potworów też będzie przybywać wraz z twoim powrotem do zdrowia. Musisz dostrzec twórcze kontuzje i je opłakać. Inaczej staną się twórczymi bliznami blokującymi dalszy rozwój. Czyli pamiętajcie, znajdźcie 3 największych wrogów waszego artystycznego poczucia wartości. Nazwijcie go, znaczy tych waszych potworków z przeszłości. Jak najbardziej spróbujcie opisać ze szczegółami. Potem ona mówi, wybierz jedną postać z tej waszej galerii potworów i opisz związane z nim nieprzyjemne zdarzenie. Nie musi to być długie opowiadanie, ale odnotuj wszystkie szczegóły, które przyjdą ci do głowy i spróbuj poczuć, co wtedy czułaś po tym, jak ktoś właśnie cię skrzywdził słownie. Pełni to funkcję katarzis. Możesz też spełnić narysowanie dawnego potwora, przywołując na myśl tamto wydarzenie. Czyli narysuj kadr z komiksu, w którym twój potwór zostaje zmiażdżony, albo przynajmniej przekreśl go zgrabnym czerwonym X-em. Czyli o to chodzi, żebyśmy narysowali tego naszego potwora albo opisali ze wszystkimi szczegółami, a potem możemy iść jeszcze dalej. Napisz list w swojej obronie, wyślij go do samego siebie. Wielką frajdę sprawia napisanie takiego listu w imieniu zranionego dziecka artysty. Na przykład tutaj cytat odnośnie siostry Marianny. Do wszystkich zainteresowanych, siostra Marianna to głupia cipa i ma świńskie oczka, a ja umiem pisać poprawnie. Czyli jak już opisaliśmy naszego potwora z naszej galerii potworów, skreśliliśmy go, po prostu wymiatamy już go z naszej przestrzeni, możemy też wymienić 3 naszych obrońców artystycznego poczucia wartości. Czyli takich naszych galerię sprzymierzeńców możemy stworzyć. Tak samo, bądź konkretny, spróbuj przypomnieć sobie życzliwych Tobie ludzi i liczy się każde słowo zachęty. Nawet jeśli nie wierzysz w jakiś komplement, zapisz go. Na pewno wiem, że były takie osoby, kiedy Cię pochwaliły i od razu tak, nawet jak nie uwierzyłeś w ten komplement, to jakoś tak Ci się ciepło na serduszku zrobiło, więc spróbuj. Julia mówi, żeby właśnie dodatkowo możesz taki komplement ładnie oprawić w ramkę i go umieścić także gdzieś w miejscu, gdzie będziesz mógł na niego patrzeć, czyli taki triumfalny obrazek stworzyć. Możemy iść dalej, czyli wybierz i opisz sytuację, która dodała Ci otuchy. Napisz list z podziękowaniami i wyślij go do siebie lub dawnego mentora. Czyli chodzi o to, żebyśmy najpierw tych wszystkich krytyków, ja sobie tak to wyobrażam, zaraz zresztą też usiądę jeszcze raz, bo pewnie teraz całkiem inne wglądy będę miała niż 5 lat temu. Zrobię sobie, wypiszę sobie, opiszę sobie te osoby, taką karykaturę zrobię z tych prześmiewców, co się ze mnie śmiali. Potem myślę, że zgniotę tą kartkę i dam kotu do zabawy, bo on lubi się bawić takimi zgniecionymi kartkami. Potem napiszę sobie właśnie na kartce
komplementy i zrobię sobie takie cytaty komplementów i opiszę te osoby, które mi to powiedziały. Potem, to jest następne ćwiczenie, też fajne. Pamiętajcie, że to mogą być krótkie prace domowe. To nie chodzi o to, żebyście spędzali tutaj 5 godzin w tygodniu, tylko chociaż, no nie wiem, te pół godzinki, godzinka byłaby super. Wszystko będzie ładnie uporządkowane w PDF-ie, więc się nie martwcie. Teraz się skupcie bardziej, o co chodzi tutaj w pierwszym tygodniu. Bo tak naprawdę ta cała książka jest takim bardzo rozwojową, duchowo-osobistym rozwojem głębokim, więc jeżeli ktoś jest dopiero na początku tej drogi, więc bardzo polecam. To jest bardzo fajne, następne ćwiczenie i to cały czas jest pierwszy rozdział, pamiętajcie. Wyimaginowane losy. Gdybyś miał do dyspozycji 5 innych żywotów, co robiłbyś w każdym z nich? Ja byłabym pilotem, kowbojką, fizykiem, medium oraz mniszką. Ty mógłbyś być na przykład płetwonurkiem, autorem książek, piłkarzem, tancerzem itd., itd. Zapisz cokolwiek przyjdzie Ci do głowy, nie zastanawiaj się za długo. Chodzi o to, żebyś w tych alternatywnych żywotach dobrze się bawił, znacznie lepiej niż w obecnym. Przejrzyj listę i wybierz jedno. Zrób w tym tygodniu coś, co się z tym kojarzy. Na przykład, jeśli napisałeś, że chcesz być piosenkarką country, może weźmiesz do ręki gitarę, a jeśli marzysz o życiu kowbojki, może byś pojechała konno. I to jest bardzo fajne. Czyli jeżeli byś nie miał żadnych blokad i miałbyś wybrać jeszcze raz swoje życie, swoją karnację, jeżeli w to wierzysz, albo po prostu alternatywne życie, to kim byś chciał być? Jeżeli właśnie pisarzem, a teraz jesteś piłkarzem, to spróbuj właśnie od pisania. Coś, co przybliży Cię może do tej Twojej alternatywnej wersji. Bardzo fajne ćwiczenie. I zaraz, no i oczywiście afirmacje, tak? Będziecie mieli całą listę afirmacji, wybierzcie sobie ulubione, możecie stworzyć swoje ulubione. To nie muszą być afirmacje stricte z tej książki. Pamiętajcie, bo Julia Cameron chce, żebyśmy się też bawili, to nie musi być wszystko sztywne w ramy. Ma być to z lekkością, ma być ten program prowadzony i ile dacie radę, tyle dacie radę. Pamiętajcie, nie bądźmy dla siebie za ostrzy, ale przynajmniej róbmy takie minimum, ustalcie sobie jakiś tam czas i w jaki dzień będziecie pracować z tymi tygodniami po kolei, te 12 tygodni, dzisiaj przypominam jest pierwszy. No i fajnie, jakbyście się dzielili, tak jak ja będę się z Wami dzielić w komentarzach, jak Wam idzie. No i zaraz przechodzimy do najważniejszej części całej książki, nie tylko pierwszego rozdziału. I teraz tak, kochani, przez całą książkę, cały nasz 3-miesięczny program będą się pojawiać 2 terminy. Poranne strony i randka artystyczna. I powiem Wam o tym tylko na samym początku, a później już mam nadzieję wejdzie Wam to w krew i już więcej nie będziemy musieli o tym mówić, przynajmniej jak korzystać z tych narzędzi podstawowych. A oto, co to w ogóle jest. Decydującą rolę w twórczym odrodzeniu odgrywają 2 narzędzia, poranne strony i randka artystyczna. Trwałe przebudzenie twórcze wymaga konsekwentnego korzystania z jednego i drugiego. Poranne strony, aby odzyskać siły twórcze, musisz je w sobie znaleźć. Służy temu na pozór bezcelowa czynność zwana przeze mnie porannymi stronami. Będziesz je zapisywać codziennie przez wszystkie tygodnie trwania kursu i miejmy nadzieję o wiele dłużej. Ja robię to już od 30 lat. Tak mówi Julia. I zaraz Wam powiem, co to są te poranne strony.
Poranne strony nie mają brzmieć mądrze, chociaż pewnie czasem będą. Będą to tak zwane strumienie myśli. Będą to strony, które nauczą Cię, że nastrój nie ma żadnego znaczenia. Od pisania porannych stron nie ma wymówki. Nigdy nie pomijaj ani nie skracaj porannych stron. Nieważne w jakim właśnie jesteś nastroju i co mówi Twój cenzor. Pamiętajcie, że 3 strony czegokolwiek, co wpadnie Ci do głowy. I tyle. Nie za bardzo, pamiętajcie, rozkminiajcie, co to ma być. Po prostu bierzecie długopis, otwieracie Wasz zeszycik i ona mówi o porannym, ale bądźmy realistami. Mogą być to wieczorne, może być to pisanie kiedykolwiek. Macie przerwę w pracy, weźcie sobie jakiś nie musi to być wielki A4 format, jakikolwiek notesik. Julia mówi o 3 stronach, ale spróbujcie, zapytajcie samych siebie, ile dacie radę. Na początku może to być opór, bo wiem, że to się wydaje w ogóle bezsensowne, ale chodzi o to, żeby się nie zastanawiać. Rano to może być cokolwiek. Będą takie blokady, ja wiem o tym, ale spróbujcie, nie wiem, opisać, co Wam się śniło, albo co będę robić w ciągu dnia, listę zakupów, cokolwiek, po prostu bla, 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 też może być po prostu zapisanie 3 kartek, a uwierzcie mi, że będziecie tak pisać codziennie i będą się Wam fajne rzeczy pojawiać. Jeśli nie masz żadnych pomysłów na zapełnienie porannych stron, napisz: nie przychodzi mi nic do głowy, o czym można by napisać i tak dalej, aż zapełnisz 3 strony. Dokładnie. Pisz cokolwiek. A przede wszystkim o to chodzi, poranne strony faktycznie przenoszą nas na drugi brzeg. Drugi brzeg naszego strachu i pesymizmu. Przede wszystkim jednak przenoszą nas tam, gdzie nie sięgają macki naszego cenzora. Gdy nie słyszymy jego paplaniny, odnajdujemy własne ciche centrum. Miejsce, w którym dociera do nas głosik będący głosem naszego Stwórcy, a zarazem naszym własnym. Czyli tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I chodzi też o to, żeby nie czytać, nie analizować, po prostu piszemy. Niektórzy wyrzucają do kosza te kartki, niektórzy chcą sobie zostawić. Pamiętajcie też, nie możecie mieć w sobie jakiegoś takiego lęku, że ktoś przeczyta. Jeżeli macie taką sytuację w domu, że boicie się, że ktoś te bazgroły przeczyta, to po prostu napiszcie i wyrzućcie. To naprawdę nie ma znaczenia. Nie będziemy do tego wracać. Ona nie chce, żeby analizować, czytać. Po prostu macie pisać. Na razie tylko to. Nie będziemy więcej się na tym skupiać. Macie w ciągu dnia zapisać 3 strony strumieniem. I tyle. Za bardzo nie będziemy już na ten temat mówić. Potem jak zrobię live'a, bo myślę, że co parę tygodni będziemy jednak, co 2-3 tygodnie będę robić live'a, żebyśmy mogli na bieżąco sobie się spotkać i wymienić doświadczenia. Więc póki co macie wiedzieć, piszemy. Co by nie było. Ok? Mózg artystycznie jest naszym wynalazcą, dzieckiem, naszym osobistym, roztargnionym profesorem. Jejku, to jest po prostu, ja mam zaznaczony na każdej stronie bym musiała Wam przeczytać całą książkę. Za pomocą porannych stron sporządzamy mapę własnego wnętrza. O, to jest super. Czyli za pomocą porannych stron sporządzamy mapę własnego wnętrza, często zakurzonego. Bez nich nasze marzenia pozostałyby terra incognita. Wiem, że tak było ze mną. Zapisywanie porannych stron sprawia, że światło wglądu łączy się z mocą umożliwiającą zmianę i rozwój. Bardzo trudno jest narzekać na los, poranek za porankiem, miesiąc za miesiącem i nie wziąć się w końcu do konstruktywnego działania.
Strony wydobywają nas z rozpaczy i prowadzą ku rozwiązaniom, o jakim nam się nie śniło. I zobaczycie, uwierzcie mi, że z tego wyjdą piękne owoce, jeżeli zasiejecie teraz malutkie ziarenka. Obiecuję Wam. A zaraz przechodzimy do randek i na tym będzie koniec już naszego pierwszego tygodnia. Uff! Teraz randka artystyczna. Co to jest? To jest drugie narzędzie, o którym mowa w tej książce. Czyli po prostu raz w tygodniu umawiasz się na randkę. Nie z mężem, nie z koleżanką, nie z kochankiem, ale z samą sobą. Idź do muzeum, na spacer, do kina, kup sobie farby, zatańcz w kuchni, zaśpiewaj w lesie, co tam tylko chcesz. Ja na przykład lubię sobie sama się czasem wybrać do galerii sztuki, a jest tu pełno w Chicago, zapatrzyć się w jakiś obraz i tak kontemplować, co ten autor miał na myśli, poczuć te emocje, jakie płyną z tego obrazu, tak percepcyjnie odczuć to dzieło. To jest taka moja prywatna randka artystyczna. A Julia pisze, że twoja artystka wewnętrzna jest jak dziecko i trzeba ją czasem zabrać na spacer, zabrać na lody, do kina. Trzeba jej pokazać, co jest ważne. Czyli pamiętajcie, żeby rozpieszczać to wasze właśnie dziecko wewnętrzne, tego waszego artystę małego, żeby się poczuł właśnie bezpiecznie i wtedy zacznie tworzyć więcej. I to jest właśnie drugie zadanie, kochani moi. Julia chce, żebyśmy raz w tygodniu się zabierały na taką randkę. A połączenie tych dwóch narzędzi, czyli tej randki i porannych stron, to jest, wyobraź sobie, taki zestaw nadajnik-odbiornik. Jest to proces dwuetapowy, dwukierunkowy. Wyjście i wejście. Pisząc poranne strony, informujesz siebie i wszechświat o swoich marzeniach, frustracjach, nadziejach, a na randce artystycznej nastawiasz się na odbiór, czyli otwierasz się na wgląd, na natchnienie i na pomoc. Czyli najpierw z nas wypływa czasem lęk, czasem obawy, bo na początku, zwłaszcza jak będziemy pisać, to pamiętajcie, będzie dużo, przynajmniej ja tak miałam, dużo właśnie takich negatywnych emocji, ale później to będzie, zobaczycie, to się wszystko przekształci, jak będziecie bardziej już natchnieni, będziecie bardziej, znajdziecie właśnie tą inspirację gdzieś tam właśnie na tych waszych randkach i zobaczycie, że to będzie się, ta narracja porannych strun będzie się zmieniać, pamiętajcie. Co Wam jeszcze powiem na koniec? Tak, wewnętrzny artysta jest jak dziecko. Czas spędzony z rodzicem liczy się dla niego bardziej niż wydawane pieniądze, czyli wycieczka do sklepu ze starociami, samotna wyprawa na plażę, stary film obejrzany razem, wizyta w oceanarium czy galerii sztuki, wszystko, co kosztuje czas, a nie pieniądz. Pamiętaj, ten obiecany czas jest święty. To jak macie dzieci i często się mówi, że nieważne ile czasu spędzacie z tym dzieckiem, ale żeby on był taki wartościowy, taki quality time, to tak samo potraktujcie siebie, bo wiem na pewno, że ci, co są rodzicami, czy macie partnera, czy chcecie spędzić z nim, wiadomo, każdy pracuje i mamy mało czasu, ale jeżeli już spędzam czas z moim mężem, to chcę, żeby on był taki wartościowy, nie, że siedzimy na kanapie i oglądamy jakiś film bez sensu, tylko właśnie wspólnie się gdzieś wybierzemy, nie wiem, na spacer, gdziekolwiek, oglądamy sobie zachód gdzieś na plaży i tak dalej. To są rzeczy, które nas naprawdę nic nie kosztują, ale to są te rzeczy, co ja zawsze mówię, tak na koniec końców, jak zamkniemy oczy, to te momenty przywoła nasz umysł z przeszłości, a nie te, gdzie wydaliśmy mnóstwo pieniędzy. Czyli czas spędzany sam na sam z wewnętrznym dzieckiem, artystą jest niezmiernie ważnym elementem dbania o siebie. Bo pamiętajcie, że
My to robimy, poświęcamy swój czas dzieciom, mężowi, partnerkom, przyjaciołom, wszystkim, tylko nie samemu sobie. I na koniec myślę, tu jest taki fajny cytat Pablo Picasso. Każde dziecko jest artystą. Problem w tym, jak pozostać artystą, kiedy się dorośnie. No jak? Czyli trzeba pielęgnować cały czas, to jest powrót do wewnętrznego dziecka. I co, kochani, podsumujmy. Czyli kupujemy zeszyt jakiś, albo macie jakiś notatnik. Codziennie piszemy, czy chcecie wstać troszeczkę wcześniej, czy robimy to wieczorem. Odręcznie, metodą strumienia świadomości zapisujemy 3 strony. Nie czytaj stron już zapisanych, ani nikomu nie pokazuj. Idealnie byłoby zakleić je albo schować, czy wyrzucić. Ok? Piszemy strony. Potem zabierz siebie na randkę artystyczną. Rób to raz w tygodniu, aż do końca trwania kursu. Piszemy aż do końca kursu albo i później, jak chcecie. Wybieramy się na randkę co tydzień, też już do końca naszego życia. To by było super. To są te 2 rzeczy, które będziemy robić non-stop. A także w tym tygodniu, pamiętajcie, wymień 3 waszych wrogów z galerii potworów, osoby, które burzyły wasze poczucie wartości, jakimi podcinali skrzydła, czy was krytykowali. Możecie albo ich narysować, albo opisać w formie takiej karykatury. Potem je przekreślić, dorysować wąsy jakieś takie śmieszne, żeby ich zbesztać, tak jak oni to robili z wami. Możemy sobie napisać taki list w samoobronie swojej, opisać, że tak jakbyście byli w sądzie, że ten i ten i ten jest winny przez mojej blokady artystycznej i możecie być takimi prokuratorami w sądzie i właśnie tych wszystkich prześmiewców skazać dożywotnio i zrobić sobie takie listy komplementów. Na pewno każdy z was ma. Możemy sobie przynajmniej pomyślcie, jeżeli alternatywnie mielibyście 5 żyć, to jakie zawody albo czym byście chcieli się zajmować, bo to da wam taki fajny wgląd, bo pewnie większość z was się nawet nie zastanawiała nad tym. I praca z afirmacjami, czyli spróbujmy codziennie takie pozytywne afirmacje wypowiadać. Myślę, że fajnie jest też przed snem, żeby już zasnąć z taką intencją twórczą, albo i rano, jak tam chcecie. I kontrola, bo to jest naprawdę podręcznik gruby, bo Julia Cameron raczej chce, żebyśmy co tydzień, jak już zrobimy te zadanie domowe, to przed tym, nim zaczniemy kolejny tydzień, żebyśmy zrobili taki przegląd tygodnia. Jest tak zwana kontrola. I nie wiem czasem, czy ja zrobię taki 12-tygodniową tabelkę, żebyśmy sobie taki checkmark, no może to zrobię, żebyśmy sobie odhaczyli, ile razy w tygodniu odrabiałaś poranne strony. Zawsze mamy nadzieję, że tyle, ile było dni, ale jak wrażenie. Pamiętajcie się nie besztać i nie karać, jeżeli się w tym tygodniu udało mi pisać tylko 3 razy. Ale może w następnym będą 4, albo 5, albo 7, żeby zaznaczyć, ile w tym tygodniu napisaliśmy stron, 3 odbyłeś w tym tygodniu randkę artystyczną i potem w każdym tygodniu, czy w tym tygodniu pojawiły się inne sprawy, które uważasz za istotne dla Twojego twórczego odrodzenia. Opisz jakie. Czyli w tym tygodniu, pamiętajcie, będzie to odbudowa naszego bezpieczeństwa, opis znalezieniu w naszej przeszłości naszego krytyka
także osób, które nas chwaliły i zapominamy o krytyku, czyli go miażdżymy, wyrzucamy do kosza, skupiamy się na samych pozytywnych, bo musimy powoli wrócić do tego naszego pierwotnego, organicznego artysty, który został już zakurzony. Dobra? Więc dziękuję wszystkim za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia za tydzień. Nie zapomnijcie subskrybować.